Jest ze mną gość specjalny, Filip. Witam. Filip przyleciał aż ze Stanów, Chicago. z Chicago. Napiszcie, czy nas widać, słychać. Na pewno nas widać i słychać, ale poczekajmy jeszcze chwilę, bo dopiero 6 osób. Bo będziemy od nowa wszystko wtedy powtarzać. Także jak widzicie, pogoda już... Przywieźliśmy trochę deszczu. Tak, z Chicago przywieźli deszcz. Halo, halo. Napiszcie, czy mnie widać i słychać. Śmiesznie tak, nie? No. My tak mówimy, wy nas słyszycie, ale my was nie widzimy, tak śmiesznie. Andrzej jest. Hej, Wasyl. Cześć, Wasyl. Cześć, siema. Tutaj Filip. Witaj, zielona żaba. Zielona żaba. 9 osób. Witamy, witamy. Pozdrawiamy. Scotland. Tak, dobrze widzę? Skotland ze Szkocji? Czy to tylko taki nick? Czy można tak? Nie, chyba nie. A my dzisiaj z Filipem ze Stanów. Dzisiaj, no, po Monsanto mieliśmy okazję mieć przewodnika prywatnego. Skotland, Było pozdro fajnie. Kamil. Pozdrawiam Szkocję. Tak, Filip przyleciał aż z Chicago w odwiedziny. I też myśli tutaj, żeby się może Zobaczymy. przeprowadzić. Też może kiedyś będzie się przeprowadzał do Portugalii. No, na razie zobaczymy jakiś rekonesans. Także Siema, cześć. Tak, domek no wygląda super. pomalowany, nie? Jak jest pomalowany, to wygląda super. Od przodu wam pokażemy. Byliśmy na Monsanto też znowu dzisiaj. Jest, nawet przy takiej pogodzie jest dalej super. Zobaczcie, o, tak wygląda z przodu. Już graciarnia przeniesiona do garażu. Skubi, też chcesz wystąpić? Chodź, powiedz cześć. Powiedz cześć. Tu powiedz cześć, tu. Powiedz cześć. O, Halina. Witaj mama, cześć mama, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Moja mama jest, widzę. I tata pewnie też jest, pozdrawiam. Cały czas nam się udaje, bo byliśmy na Monsanto, weszliśmy sobie na kawkę i akurat zaczął deszcz padać. No, trochę wiało. Tak, trochę wiało, ale było fajnie. No, ale teraz jaka pogoda się zrobiła, Tak. nie? Ale wchodzi się tam dużo lepiej przy takiej pogodzie. Bo jednak trochę się jest. Pozdrowienia z Wielkopolski. Pozdrawiam Wielkopolskie. Wielką Polskę. No. Tu 18, pewnie w Polsce już ciemno, bo w Polsce już 19. No, tak, w zeszłym tygodniu jak oglądałem, to już było ciemno. Tak. To była taka ciemna noc. No bo sobie może wyobrazić, że słońce tu już jest, czyli w Polsce już tego słońca chyba nie ma, nie? Dobrze mówię? W Polsce już pewnie ciemno. 36 osób. Dla wszystkich nowych, którzy wbili na czat, to jest Filip. Przyleciał z Chicago. I kiedy wracacie, Filip? 20, 20. czyli za 15 dni. Ale cały czas w Portugalii? Nie, jeszcze do Polski będziemy jechali na 2 dni Polski. i z Polski lecimy z powrotem. W Bydgoszczy ciemno. Tak, no w Polsce no na pewno ciemno już. I zimno chyba, Ciemno, ciemno i zimno. O właśnie, jaka jest temperatura? Bo tutaj dzisiaj było około 20 stopni. 20 parę może. nie? No, w miarę przyjemnie było. Dużo lepiej niż w Polsce. Tak, bo kiedy wyjeżdżaliście z Polski? 3 dni temu. 3 dni temu i było ile? Nie wiem, z 12 stopni chyba? No to już tak się robiło. 12 wiesz, stopni czuć 3 dni temu było w Polsce, a czuć teraz było tak 20? jesiennie. 12.
Ta, pisze, że 12, zielona żaba, 12. Co oni robią? Gadają do telefonu. Skubi się patrzy, co my tu robimy. Zobaczcie. Gadają do telefonu. Bydgoszcz 9 stopni. O, no to zimno. No ale już wiesz, A my mówimy, Wieczór że się zimno, robi, bo nie? ma spaść do 20 stopni w następnym tygodniu. Teraz od poniedziałku. A dzisiaj było 24. No ale chłodno jest, bo wiatr wieje. Pytanie, co zrobiłem w tygodniu? A, wyrywaliśmy róże, które się znowu rozbestwiły na polu. Pierwsze wypalania zrobiliśmy. Chciałem powiedzieć w tym roku, ale to nie w tym roku, bo w tym roku już robiliśmy. Po wakacjach pierwsze. Pierwsze wypalania po wakacjach. Bo mapa zrobiła się na zielono, czyli można było palić, czyli nie? można było palić, tak. Zresztą widziałem, bo sąsiad palił, to mówię, a można palić. Jak już zobaczyłem u sąsiada dym, to już wiedziałem, że można palić. Wy jak Indianie, nie? Znaki dymne. Tak. Piszcie, czy macie jakieś pytania, może do Filipa macie jakieś pytania. Na przykład, ile czasu leciałeś z Chicago? 9 godzin, tak? Pozdrawiamy Krystyna i Jerry. Pozdrawiam Was, Krystyna i Jerry. Jerry One. A, Jerry One, pozdrawiam. I dziękuję za kawę. Brama skrzypi. Jak w horrorze. Widzę, że mało pytań. Jakie wrażenie, Filip, w Portugalii? O, do Ciebie No, pytanie. wiesz, fajnie jest, ciepło, w miarę przystępne ceny, można nie wiem, powiedzmy jak w Polsce, nie? Niższe no- niż w Stanach. No na pewno. Noclegi są jakieś przystępne, za 60 euro, 70 euro można w miarę... Nie, nikt się nie Wszystko. czepia o wypalanie. Ekolodzy się nie czepiają o wypalanie, nie. O, od razu z grubej rury, Susławek, co robisz w Stanach? Co robię w Stanach? Remonty. Remonty, czyli budowlanka. Smacznego. Dziękujemy, ale nic nie jemy. Już po obiedzie. Odnośnie wypalania, to nie lepiej to rozdrabniać i na kompost? A, no ktoś już właśnie mi pisał wcześniej. No musiałbym rozdrabniarkę kupić. Musiałbym się rozejrzeć ile. Ale no ja nie mam co tutaj rozdrabniać. No bo szczerze, jak No. zobaczycie, no co tam, tylko te róże wyrwaliśmy, tak? Które tam nam odrosły, to ja nie wiem, po co miałbym tą rozdrabniarkę kupić. Trochę mijałoby się to z celem. Wiesz, jakbyś miał warzywa, to chyba bardziej jakieś... Tak. No nie miałbym Owoce. z czego tego kompostu robić. Nie miałbym co tu rozdrabniać, bo dopiero Siano, teraz nie? będziemy sadzić drzewa, będziemy robić warzywniak i o, pokażę Wam, bo przyjechali z drzewem. Zamówiliśmy już drzewo na zimę. Nie wiem, czy starczy, czy nie starczy, to po prostu pierwsza nasza zima. Kominek będzie gdzieś za 2 tygodnie dopiero. I drzewo, 2 takie wywroteczki za 220 euro. O, Skubi, nie skacz. Tyle drzewa. Część pod solarami, część tutaj pod garażem. Pytanie, sprzęgło w ciągniczku, coś nie działa. Tak, zgadza się, nie działa. Ale muszę to do mechanika dać, sam nie mogę tego ogarnąć, patrzałem. I tak po prostu daję to i daję do mechanika, nie mam czasu ostatnio, ale no zawiozę go, żeby to zrobił. Będziesz jeszcze ocieplał dach w domku przed zimą? Tak, będę ocieplał. Myślę, że teraz na czasie właśnie będę brał się za ocieplanie dachu. Chociaż powiem Wam, że jest naprawdę w domku jest bardzo ciepło. Skubi, Dobra, już chyba starczy już. starczy. Starczy, Skubi. Zagryże. O, chyba mu nie starczy. O.
Poczekajcie, weźmiemy piłeczkę. Tak, ale mówię, no tak jak ja mówiłem, że jak skończymy ten dach i skończymy ten, to trochę zwolnimy. Ja tylko piłeczkę biorę. Gdzie jest piłeczka? Tam w tym... A ja ją rzuciłem ostatnio gdzieś i Skubi jej nie przyniósł. Będziesz jeszcze ocieplał dach, to już było. Także teraz trochę z materiałem będzie, no drzewka będziemy kupowali, żywopłoty sadzili, drzewka sadzili. Muszę zrobić te obudowy na pompy. To jest mój następny projekt. Przed deszczami, żeby te pompy zabudować, bo tylko folią mam przykryte. A fajnie by byłoby, żeby był jakiś domeczek zbudowany. A, 66 osób już jest. To Filip jest. Dla wszystkich, którzy doszli. Pozdrawiam. I Filip przyjechał z Chicago. Przyleciał, przyjechał. To by był wyczyn. W rekordzie Guinnessa chyba by było. Na pewno, nie? Pierwszy człowiek, który przyjechał ze Stanów samochodem. Nie, przyleciał z Chicago do Polski, teraz z Portugalii, później z powrotem do Polski i z Polski do Chicago, nie? Tak, dokładnie. A to jest z przesiadką czy bezpośrednio? Nie, bezpośredni lot. Akurat Bezpośrednio, tym razem tak. lotem lecimy, także bezpośrednio do Chicago. 9 godzin. 9 godzin lotu. Byliśmy na Monsanto, pozwiedzaliśmy Monsanto. Co on taki umorysany? Skubi gdzieś tam sobie znalazł terenowe miejsce pod solarami. Bo tutaj ułożyłem drzewo. Tak to wygląda. A, też obmurowałem tutaj, ściągnąłem te deski naokoło, murowałem. Tak, po prostu takie lekkie wykończenie. To jest na odcinku, pewnie ci, co oglądali odcinek, to widzieli. I tak naprawdę jestem na bieżąco tak naprawdę z filmikami. Bo przedtem miałem tak nagrane z parę filmików do przodu, a teraz jestem tak naprawdę na bieżąco. Bo dopiero będę nagrywał na środę filmik jutro. Co jutro jest? Poniedziałek, tak? Poniedziałek, Tak. no. Także na środę będę dopiero od jutra nagrywał coś. No mówię, spowolniłem ostro i mało się dzieje. Nie ma żadnego dużego projektu. Ostatnio kominek jest zamówiony, ale kominek będzie dopiero gdzieś za 2 tygodnie, może nawet 3. Webasto też chcę zamówić, bo chcę w ogóle zrobić Webasto ogrzewanie dieslowskie. Wiesz, na zewnątrz Webasto. Jak się nie chce kominka rozpalać, włączasz. Bo ten Co ile tego? Jak szybko to zagrzeje? moment, Webasto to jest 5 minut i masz nagrzany. Czyli to nie musi działać cały czas, tylko nagrzeje i Tak, później bo to wyłącza tylko do się temperatury dogrzewa i się wyłącza samo. Bo był pan Rysiek, pozdrawiam, jeżeli ogląda. I pan Rysiek właśnie swój dom grzeje Webasto. I mówił, że jest to genialne. Bo to działa na pilota, można sterować. Teraz te nowe Webasto to nawet mają kontroler Bluetooth z telefonu. I można sobie to ustawiać i to on mówi, że 5 litrów diesla mu schodzi na 4 dni. I jeszcze jeżeli masz dostęp do jakiegoś rolniczego, a nawet widziałem gościa na TikToku, który ogrzewał Webasto olejem roślinnym. I dalej A chodzi. wszystko Tak. spali, nie? Czyli dużo osób, no bo gaz poszedł do góry teraz, wszystko poszło do góry, prąd poszedł do góry i dużo zauważyłem osób właśnie te Webasto używa. No bo skoro działa to w samochodzie i oni chyba nawet zwiększyli, bo tam jest te Webasto, można 2 kW kupić, ale są nawet 8 kW. Bo pan Rysiek właśnie mówi, że ma 8 kW Webasto. Ja nie wiem, ile one kosztuje, te Webasto. Wydaje mi się, że chyba ze 100 coś euro. 150 euro, czy no, na polskie to wyjdzie 100 euro, to jest jakieś 400 zł.
420 chyba. 400, no to 600 zł, 800 zł takie webasto pewnie kosztuje. Pewnie zależy jakie, bo są, wydaje mi się, że tam jeżeli one jest kontrolowane przez telefon i jeżeli się kupuje jako całość te webasto, bo można kupić osobno zbiornik paliwa, osobno webasto, jest wtedy taniej, albo można kupić całość, taka skrzynka jest. Ale na pewno się opłaca. Gdzieś na działkę, super sprawa. Ty, no a Kamil, ten sezon grzewczy, no to w sumie ile trwa tutaj? Z 2 miesiące? No myślę, że takie zimno, gdzie jest po 7 stopni, no to 2 miesiące, tak. No, czyli dużo krócej niż w Polsce. Czyli można powiedzieć, że 4 miesiące grzania jest, tylko to no, potrafią być grudzień, styczeń, dalej gdzie jest po 20 stopni. A na zimnie, jak byliśmy w tamtym roku, to zeszło do 7 stopni. Chyba się coś wyłączyło. Czekaj, wrócimy do Wi-Fi, bo czat wcięło. Halo, halo, słychać mnie? Napiszcie, czy mnie widać, bo coś chyba mi ten internet wcięło. O nie, wróciło z powrotem. Tak? Devasto, nie Debasto. O, tego pana już zablokujemy. Kiedy izolacja dachu od spodu? No teraz na pewno jakoś na dniach. Tak, bo czasami jak jesteśmy na Wi-Fi, jakby działa też na samym tym, na samej sieci działa, ale jak jestem podłączony do Wi-Fi i on się przerzuca na sieć, bo odchodzę za daleko, to się zacina czasami. Ale izolacja tak, no nie jest to aż takie, bo mówię, nie jest zimno w tym domku, ale na pewno jak będziemy kominek wstawiać za tam 2 tygodnie, to też izolację będę robił. Oglądasz. 80 osób, także przedstawiam Filipa jeszcze raz. Filip, Witamy. jak macie pytania jeszcze jakieś, to piszcie. Były już lekcje, o właśnie, przypomniało mi się, były już lekcje portugalskiego, tak, była pierwsza lekcja we wtorek i teraz we wtorek będzie druga lekcja, ale było ciężko, szczerze mówiąc, bo to, co ja byłem tam pół roku temu, gdzie była już lekcja zaawansowana, to było, czułem się tak samo na tej pierwszej lekcji jak wtedy. Pytałem o drewno. Ale jakby dlatego chyba, że tam było trochę osób zaawansowanych i ktoś zaczął zadawać pytania takie bardziej zaawansowane, ale ten pan powiedział, że na następnej lekcji chyba wrócimy do podstaw, czyli do liczb, do alfabetu, także miejmy nadzieję, że trochę ten poziom się obniży. Czy to dużo będzie roboty z tą izolacją dachu? Nie, to jest malutki dach. No na pewno będzie więcej roboty, bo z drabiny pewnie wszystko. Nie będę specjalnie rusztowania brał na to. Ale nie, to jeden dzień pewnie i będzie zrobione. Później tylko pytanie, czym to wykończyć. Czy płytą gipsową, czy jakimś drewnem. Pozdrawiam, wujka Wiktor. Pozdrawiam, wujka Wiktor. Proszę, czy na lekcji są inni Polacy? Tak, twoja żona. Tak, moja żona jest Polką. Nie ma innych Polaków, są sami Holendrzy, Anglicy, chyba z Niemcy też. Polaków nie, innych nie ma. Ale o, ciekawe, pozdrawiam Mariusza, jak może to widzi, bo spotkałem właśnie Polaka na parkingu supermarketu. Tak mi się wydawało, że tu ktoś pisze, wujka Filipa, Wiktor z Polski. Czyli ciebie, Wiktor, pozdrawia z Polski, jesteś jego wujkiem. No to cześć, Wiktorek. Cześć Wiktor, pozdrawiamy. Czy będą zadania domowe? Tak, są zadania domowe. Karol, powyżej pytałem o drewno. A co tam, Karol, pytałeś o to drewno? Czekaj, Konstrukcja
pytanie odnośnie drewnia. Ile kosztuje u Ciebie w okolicy kantówka 4x2 o długości... O kurde, powiem Ci, żebym musiał sprawdzić. Bo nie wiem takich pojedynczych cen. Zawsze jak biorę drewno, to po prostu płacę tam, nie wiem ile płacę i nie pamiętam ile kosztowała pojedyncza belka. Musiałbym dowiedzieć się i Ci odpowiedzieć. Halo szwagier, halo. Halo szwagier, pozdrawiam Cię szwagier. Halo szwagier. Ja poczekaj, po niemiecku to będzie... Nie pamiętam. Gdzie coś tam uciekło? Odpowiedzcie mi. To już od razu też. Pyk. Tu następne jakieś, zobacz. Dziwne rzeczy ukrywamy. Czasami zaczynają się jakieś dziwne spamy. Czy często spotykacie innych Polaków, na przykład na zakupach? Nie, w ogóle. My tu znamy po prostu paru ludzi, których wiemy. Teraz spotkałem właśnie tego Mariusza, który mówił, że 4 lata już tutaj jest w Portugalii i pracuje jako budowlaniec. Ma tu nas odwiedzić na farmie, także jak odwiedzi nas, to może się dowiem coś więcej, bo nic za bardzo nie rozmawiałem z nim, tylko powiedział, że jest 4 lata tutaj i że pracuje w budowlance. Gdzie on mieszka? No gdzieś tutaj 30 minut stąd. O. Agłasz chyba się wioska nazywa. Pozdrawiam Cię. Pozdrawiam, wielki bracie. Także my jakby znamy taką starszą parę, która jest też tu chyba z 15 lat nawet, mają farmę kupioną. I znamy też rodzinę też, jak się nazywa ta wioska? Zapomniałem. Też mają tutaj mieszkanie kupione, czyli znamy, no trochę jest tych Polaków tutaj. Powoli. Jak z sąsiadami żyjecie? Zaakceptowali Was? No powiem Wam, że tutaj patrząc naokoło, to wszystkie te farmy są puste. Tutaj nie ma sąsiadów. Oni tylko tutaj jakby przyjeżdżają na tych farmach coś robić. Ale są fajni. Zagadamy zawsze z nimi, czy mi pomogli, na przykład ciągnikiem coś tu porobić. Pozdrowienia od siostry. Pozdrawiam Cię, Kasia. Jak wrażenia z lotem z garażem? No, było hardkorowo. Dobrze, że przestało wiać, bo w momencie, gdy już myślałem, że się unoszę w powietrze, to przestało. Już licencję na pilota. Ta licencja pilota garażu. Czy podlewasz jeszcze arbuzy u sąsiadów? Nie podlewam. Była śmieszna historia, bo ja tam poszłem i te arbuzy wszystkie zniknęły. I się bardzo przestraszyłem, że ktoś je po prostu ukradł, jak ja je podlewałem. A się okazało, później rozmawiałem z sąsiadem i się okazało, że on je po prostu zerwał. Bo oni wrócili, gdzieś tam byli chyba w Lizbonie, wrócili i on je zerwał. A ja myślałem, że ktoś je ukradł. I dzwoniłem do niego się pytać, czy wiesz, czy ktoś ukradł te arbuzy. A on nie, ja je zerwałem. Okej. Słuchajcie, czy ten garaż to świetny pomysł, czy zrobiłeś już porządki? Porządki to grubo powiedziane. No przeniosłem wszystko z domku do garażu, żeby się przygotować na ten kominek. Słuchajcie, będę kończył już, bo mamy gości. Ostatnie pytania. Czy przy basenie nic na razie nie działasz? Nie działam przy basenie nic. Jak długo Filip mieszka w Chicago? O, Filip? W Stanach mieszkam 20 lat, ale w samym Chicago 15. Pierwsze 5 lat w New Jersey mieszkałem. Tak, 20 lat w Stanach. Że kawał czasu. To dłużej niż ja w Anglii. Bo ja w Anglii my w Anglii mieszkaliśmy 18 lat. Czas szybko leci, nie? W sumie. Tak.
Dokładnie. Czas szybko leci. Ale też Filip na pewno nie chce chyba zostawać w Stanach, nie? No, w całego życia nie mam zamiaru tam spędzić. Nie. Myślisz o przeprowadzeniu się do Europy? Pytanie jest do ciebie. No zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Czy uda nam się jakieś w rozsądnej cenie kupić powiedzmy tą działkę i na razie tylko się po prostu rozglądamy, nie? Tak, na razie się Filip rozgląda tutaj, ale no jest taki pomysł. Pytanie, jak jest w Stanach? O, to takie, kurde, obszerne Ogólne, pytanie. nie? To można by chyba, Słyszałem, że w Stanach robi się coraz gorzej. ja wiem, no to znaczy tak, wszystko poszło do góry, nie? Chodzi o koszty życia, ubezpieczenia, zakupy w sklepach, wszystko jest w górę, nie? No ale generalnie w Polsce tak samo jest, Tak. nie? Czyli tak jak wszędzie, no, w Tak całej jak wszędzie, Europie, nie? w Anglii, bo nawet jak my już wyjeżdżaliśmy z Anglii, wszystko poszło strasznie do góry. Ceny gazu, paliwa nawet, czyli wiadomo i jedzenie wtedy do góry. I w Stanach chyba jest to samo, nie? No z paliwem się wszystko łączy, nie? Tak, To chodzi no o dokładnie, tak. wiesz, dowieść i tak dalej. Zawsze nie? tak jest, słuchajcie, jak paliwo idzie w górę, to wszystko idzie w górę, bo wtedy wszyscy sobie tłumaczą, my musimy podnieść koszty tego, bo produkcja idzie do góry, bo ceny paliwa poszły do góry. I wszystko się tak. W Niemczech tak samo. Tak, no, mówię, w całej Europie, w Anglii, czyli w Stanach też na pewno. A wszystko, a powiedz mi, czy w Stanach też tłumaczą na przykład, że dlatego, że jest wojna w Ukrainie i na przykład? No wiesz, pieniądze wysyłają. A, no Ameryka tak. dużo Tak. pomaga na Ukrainie, także wiesz. No czyli, no tak jak wszędzie jest to powiązane. Śmiali się, ostatnio widziałem, bo huragan był, nie? Mhm. Na Florydzie i mają chyba dostać na rodzinę $750. Nie wiem na 100% czy tak jest. I na Ukrainę na przykład miliardy dolarów wysyłają, a swoim ludziom, którzy mieszkają w Stanach, jakieś tam, wiesz, śmieszne pieniądze dają, nie? Czyli dokładnie to samo, co w Polsce ostatnio, bo też przecież u nas były powodzie i jakoś pieniędzy na te powodzie nie ma. Także to trochę takie, no lepiej nie zagłębiajmy się w żadne polityczne sprawy, także, Dokładnie. bo to temat rzeka. Tylko w Portugalii od 20 lat 1 euro za kawę i no tu te ceny są niesamowite za tą kawę, za piwo. No, Halo wujek, masz pozdrowić Wiktora, który cię ogląda. już pozdrowiliśmy Pozdrawialiśmy. Wiktora. Halo, pozdrawiamy! Pozdrawiamy Wiktora. Jak wygląda budowlanka w USA? Jak wygląda budowlanka w USA? Filip? Ja wiem, Jak ty tam jak budujesz? wygląda. Jak ty tam budujesz w tych Stanach? Z tych zapałek się robi, nie? Konstrukcja, tak zwane się Nie, śmieją. no tak samo jak wszędzie. No. Dużo na pewno tam jest konstrukcyjnie, tak nie? Szkieletowe domy. Szkieletowe są, no. Tak. Na Florydzie jedynie co widziałem, budują z pustaków domy, a tak to generalnie jest szkieletowa, drewniana konstrukcja. I co? Ocieplenie, Tak. ewentualnie cegła albo jakiś siding na zewnątrz. I, Płyty gipsowe tak. w środku. I bunkier z boku w razie tornada. Tak. Ale to zależy od stanu, bo tam No, gdzie w Oklahomie. w Oklahomie, tak, tam gdzie są tornada, to tam budują na przykład takie bunkry. Pozdrowienia dla gości. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Was gorąco. Cały Düsseldorf. Czy to się mówi Düsseldorf. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Także pozdrawiamy wszystkich. Tomek, pozdrawiam. Ania, Tomek. Rodzinka cała. Trzymajcie się i miłej niedzieli. Końca niedzieli, bo jutro pewnie do pracy wszyscy. Także pozdrawiamy i dziękujemy za oglądanie i komentarze. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa.